Witam Was serdecznie w drugiej części serii Podróżuj ze stacją, przygotowaną wspólnie ze stacją artystyczną Rynek w Gliwicach. W tym odcinku zabiorę Was do katowickiego osiedla Nikiszowiec. Osiedle Nikiszowiec powstało w latach 1908-1919 dla górników kopalni Gisze, obecnie kopalni Wieczorek. Osiedle zostało zaprojektowane przez dwóch panów, Emila i Georga Cilmanów, którzy byli projektantami również osiedla Giszowiec. Na początku Nikiszowiec był częścią obszaru dworskiego Giszowiec. W 1924 roku został włączony do wiejskiej gminy Janów, a w 1951 roku osiedle stało się częścią miasta Szopienice. Ostatecznie od 31 grudnia 1959 roku całość stała się częścią miasta Katowice. Od 1979 roku osiedle jest wpisane do rejestru zabytków, a od 2011 roku jest pomnikiem historii. Najbardziej charakterystyczną cechą osiedla są bloki z czerwonej cegły oraz czerwone okna. Cegły były wypalane w pobliskiej cegielni, a w tamtym czasie był to dosyć popularny materiał budowlany na Śląsku. Natomiast z czerwonymi oknami związana jest taka historia, że podobno czerwoną farbę górnicy mogli otrzymać za darmo w kopalni, stąd przyjęła się taka tradycja. Oryginalna nazwa osiedla nawiązuje do pobliskiego kopalnianego szybu Nikisz. Obecnie można więc spotkać się z dwoma nazwami: Nikisz oraz spolszczoną Nikiszowiec. Docelowo na osiedlu miało mieszkać 5000 pracowników. Pierwszy blok oddano do użytku w 1911, a ostatni w 1919 roku. Okres I wojny światowej był dosyć ciężki dla mieszkańców osiedla. Wielu mężczyzn, którzy pracowali w miejscowej kopalni, zostało wysłanych na front, a wydobycie węgla spadło drastycznie. W kopalni zaczęto zatrudniać jeńców wojennych, a nawet kobiety i nastoletnie dzieci. Brakowało żywności oraz opieki lekarskiej. W 1916 i 1918 wybuchły nawet strajki. W latach 1919-1921 przez Śląsk przetoczyły się 3 powstania śląskie, które również nie ominęły Nikiszowca, ponieważ większość mieszkańców osiedla była za przyłączeniem do Polski. Może mieliście okazję obejrzeć film Kazimierza Kuca „Sól ziemi czarnej” z 1969 roku, który opowiadał o tamtych czasach. W trakcie pierwszego powstania śląskiego na Nikiszowcu toczyły się zacięte walki, natomiast podczas drugiego i trzeciego powstańcy zajęli osiedle bez walki. W maju 1922 roku w Genewie została podpisana konwencja genewska o Górnym Śląsku i na jej mocy osiedle Nikiszowiec zostało włączone w obszar Polski. Okres II wojny światowej to kolejny niełatwy czas dla mieszkańców. Niemiecka okupacja rozpoczęła się 4 września 1939 roku i trwała aż do stycznia 1945 roku, gdy do Katowic wkroczyła Armia Czerwona. Podczas II wojny światowej wielu mężczyzn zostało wcielonych do armii, w wyniku czego w kopalni brakowało pracowników. Ich brak, podobnie jak w przypadku I wojny światowej, został uzupełniony młodzieżą, jeńcami wojennymi oraz kobietami. Od 15 lat Nikiszowiec należy do atrakcji szlaku zabytków techniki województwa śląskiego. Co roku w trakcie industriady osiedle przyciąga tłumy turystów. Od kilkunastu lat w pierwszy weekend grudnia na Nikiszowcu organizowany jest jarmark bożonarodzeniowy. Przy okazji Nikiszowca warto wspomnieć również o miejscowym kościele Świętej Anny, który powstał trochę później niż całe osiedle. Jego budowę rozpoczęto w 1914 roku, ale przerwała ją I wojna światowa. Ostatecznie świątynia została ukończona w 1927 roku. W 1943 roku władze niemieckie zarekwirowały na cele wojenne 4 z 5 dzwonów z miejscowego kościoła. Główną częścią Nikiszowca jest Plac Wyzwolenia, przy którym mieszczą się wszystkie sklepy, punkty usługowe oraz kościół Świętej Anny. Zabudowa osiedla składa się z 9 zamkniętych kwartałów ze zwartą zabudową. Wszystkie bloki mieszkalne mają 3 kondygnacje. W
każdym z kwartałów znajdowały się podwórka, gdzie mieszkańcy mieli do dyspozycji zabudowania gospodarcze, takie jak chlewiki, czy tak zwane piekarnioki, czyli piece do pieczenia chleba. Z ulicy do podwórek prowadziły bramy zwane Einfahrtami. W sumie na całym Nikiszowcu powstało około 1000 mieszkań, a przeciętne lokum miało 63 m2, 2 pokoje i kuchnię. Jako ciekawostkę dodam, że od momentu powstania osiedle było w pełni zelektryfikowane oraz skanalizowane i podłączone do sieci wodociągowej. W kilku miejscach można zobaczyć tzw. przewiązki, które poniekąd zamykały ulice. Nikiszowiec ma niestety również swoje ciemne strony. Od dawna postrzegany jest jako miejsce niebezpieczne z powodu przestępczości. Od dłuższego czasu trwają prace nad poprawieniem bezpieczeństwa, czego przykładem może być instalacja monitoringu w 2010 roku. Zwiedzanie osiedla nie zajmie Wam dużo czasu, ale warto zajrzeć na Nikiszowiec podczas któregoś z wydarzeń takich jak Industriada czy Jarmark Bożonarodzeniowy. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że chociaż trochę zaciekawiłem Was tym miejscem. Już niebawem zaprezentuję Wam trzecią część z serii Podróżuję stacją, a tymczasem zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału na YouTube.